Na co zwrócić uwagę przy kupnie mieszkania deweloperskiego? Zapraszam. Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się całą moją wiedzą w tym temacie z Wami. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem architektury, remontów, budownictwa, zapraszam na mój kanał. Będę wrzucała tutaj bardzo przydatne informacje, które na pewno pomogą Wam w przeprowadzeniu remontu, budowie domu czy w Waszych projektowych przedsięwzięciach. Kolejnymi podpunktami w naszym rozważaniu na temat mieszkań deweloperskich to jest funkcjonalizm przestrzeni. I tu bardzo istotna informacja, że jesteście wprowadzani, może nie zawsze, ale jesteście wprowadzani w błąd przy zakupie mieszkań deweloperskich. Jak macie takie rzuty, które dostajecie od dewelopera, od działu sprzedaży, te na tych rzutach często, gęsto meble, które ja widzę, no ja to widzę gołym okiem, tak, ale osoba niedoświadczona nie widzi, że na przykład kanapa niby wygląda na 3-osobową i cała przestrzeń wygląda na wielką, ale tak naprawdę to jest kanapa, która ma 2 metry, tak, no, nierealne. Znaczy może być, ale jak gdyby udaje 3-osobową. I to jest bardzo częste, ja to spotykam. Właściwie nie wiem, czy nie wszędzie spotykam. Uważam, że to jest tak totalnie niemoralne, że dlatego bałam się kręcić ten film, że mnie poniosą emocje. Bo człowiek kupuje sobie to mieszkanie, które jest jakimś dobytkiem całego życia i potem nie może wstawić nawet kanapy. Tak się nie robi i dlatego chcę Was nauczyć, jak rozpoznawać takie sytuacje. Najzwyczajniej w świecie wystarczy wziąć linijkę, na każdym z tych planów jest zawsze skala i sprawdzić sobie, czy ten czy ten rzut jest przeskalowany, czy nie. Czy faktycznie łazienka ma tak, jak wygląda, wszystko się mieści, wanna, kaloryfer, pralka, po prostu super, na 2 metrach kwadratowych wszystko się mieści, tak? No nie, jak ja czasami na to patrzę, mówię, to jest zupełnie nierealne. Po prostu bierzemy skalówkę, no nie weźmiecie skalówki, ale linijkę i sprawdzamy sobie względem skali. Kolejną rzeczą, którą warto w takim funkcjonalnym układzie mieszkania sprawdzić, to jest kuchnia. Czy faktycznie jest tam miejsce na lodówkę, jej otwarcie, na piekarnik, na zlewozmywak i czy jeszcze zostanie nam jakiś blat. Czasami te kuchnie są tak nieustawne i tak bezsensowne, że ja naprawdę długo się główkuję, jak je ustawić. I muszę szukać jakichś zupełnie dzikich alternatyw, zupełnie dzikich pomysłów, żeby to kuchnia zaczęła działać, więc układ kuchni warto sprawdzić. Kolejny podpunkt, może trochę zabawny, problemy lokalowe, ja to nazywam, a chodzi głównie o sąsiedztwo. I tu nie mówię o upierdliwych sąsiadach, chociaż dlaczego nie sprawdzić sąsiada, tak? Kto będzie tutaj mieszkał. Tylko raczej mi chodzi o to, co graniczy z moimi ścianami. Czyli na przykład, czy moja sypialnia nie graniczy z klatką schodową, bo to jest bardzo nieprzyjemne, jak słyszymy odgłosy klatki schodowej, a będziemy to słyszeć. Nie ma opcji, żebyśmy nie słyszeli, nawet jak to będzie super wyciszone. Jakieś odgłosy pozostają, bez sensu słyszeć to w sypialni. Czy mamy dużo sąsiadów, na przykład kilkoro, liczymy sobie, ile tych sąsiadów jest, bo może mieszkanie jest bardzo fajne, ale ma tylu sąsiadów, że ten hałas dochodzący ze wszystkich stron nas po prostu zamęczy, tak? Warto sobie przeanalizować ściana po ścianie, z czym graniczymy. Czy może graniczymy w ogóle, na przykład ze ścianą garażu, albo mieszkanie jest nad garażem. Będziemy słyszeć tą bramę, będziemy słyszeć te samochody. Warto przeanalizować sąsiedztwo, ja to nazywam problemy lokalowe. Kolejny podpunkt to też jest taki podpunkt z mojego życia projektanta. Kiedyś weszłam do mieszkania, które no bardzo luksusowe, bardzo piękne mieszkanie i miało tak dzikie proporcje, że byłam w totalnym szoku. Później musieliśmy obniżać sufity, bo mieszkanie miało 3,30, cudowna wysokość, ale na przykład wszerz i w poprzek miało miejscami 3-4 metry. No to są takie naprawdę dziwne proporcje, jak wchodzicie do takiego tunelu.
I jeszcze do tego macie totalny pogłos, tak? Bo taki komin buduje pogłos i nie można się go pozbyć. No musieliśmy opuszczać tam sufit, mimo pięknego, wysokiego wnętrza, musieliśmy tam opuszczać trochę sufit, żeby te dzikie proporcje jakoś trochę sprowadzić do poziomu człowieka. I oczywiście w urokliwej kamienicy, z wielkimi oknami, z świetnymi jakimiś proporcjami, no to super wygląda. Ale w takim mieszkaniu deweloperskim, które nie wiadomo dlaczego ma taką wysokość, nie wiadomo dlaczego ma takie proporcje wnętrza, warto się też dopytać o wysokość, albo właściwie nie dopytać, wiecie, mieć wpisane do umowy, jaka jest wysokość tego wnętrza. Dlaczego? Bo tutaj też pojawiają się takie przekręty. Emocje mnie są, ale przekręty najzwyczajniej w świecie. Byłam kiedyś z klientem, który wysoki facet, 1,95 m. Weszliśmy do mieszkania, które miało 2,55 m i się na końcu rozmowy, jak ja już naprawdę tam po prostu podkręcałam tych sprzedających wszystko, nagle się okazało, że mieszkanie jeszcze nie ma wylewki i tak naprawdę na końcu będzie miało jakieś marne 2,48 m albo coś takiego. No przy takim wysokim człowieku sprzedawać takie niskie mieszkanie. Brakuje mi słów. Po prostu brakuje mi słów. Więc o te proporcje, o wysokości nie tylko warto się dopytać, warto mieć to zapisane, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. I ostatnia rzecz, która jest, pewnie zawsze moi klienci się dziwią temu, że ja to w ogóle mówię i że ja się o to pytam, a to jest takie istotne. To jest takie istotne, posłuchajcie, to jest pytanie o to, ile lat zamierzam w tym mieszkaniu żyć. No może cisza na tą chwilę, bo pytanie jest bardzo trudne. Tym bardziej, że zawsze słyszę wymówki, że no nie wiem, co będę robić, nie wiem, czy będę żyć. No naprawdę jakieś takie już no dużo wymówek w odpowiedzi na to pytanie. Ale to chodzi na tą chwilę, tak, jakie macie plany, bo owszem, no różne rzeczy mogą się zdarzyć w życiu, ale to chodzi tak troszeczkę realnie spojrzeć na to, czy mam zamiar szukać sobie następnego mieszkania, czy to jest przejściowe mieszkanie, czy może w przyszłości będzie na wynajem, czy może w przyszłości mam jakieś marzenie o domu i faktycznie za te 10 lat będziemy się wyprowadzać, bo wtedy wiemy, jaką miarę przyłożyć do tego mieszkania, właśnie a propos elastyczności, z czego możemy zrezygnować, z czego nie. I jak gdyby w tym ostatnim podpunkcie zbieramy do kupy te wszystkie elementy z poprzednich naszych pytań, poprzednich naszych analiz i zastanawiamy się, czy w tym momencie z naszym planem życiowym to mieszkanie spełnia nasze oczekiwania. I to koniec. I to koniec naszej analizy, bo jak odpowiecie sobie na to pytanie, to na pewno będziecie wiedzieli, czy to mieszkanie spełnia, czy nie spełnia oczekiwań. Na pewno jeszcze dokręcę filmy, bo do 2 podpunktów potrzeba szerszej analizy mieszkania. Myślę, że dam radę Wam to przekazać. A tymczasem zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, ponieważ jak macie jakiś problem, ja z chęcią nakręcę specjalnie dla Was film w odpowiedzi. Więc jeżeli macie jakieś prośby, komentujcie, a tymczasem do zobaczenia.